Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w Europie i czy hossa jest pewna na giełdach w 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Drodzy Państwo, zachęcam do klikania w te materiały, które są tam dostępne, podlinkowane w opisie i w komentarzu, ponieważ przyczyniacie się do rozwoju mojego kanału. Dziękuję bardzo i zaczynamy. Inflacja w Europie i czy hossa jest pewna na giełdach w 2023 roku? Zaczynamy od potwierdzenia tendencji, która obserwowana jest na trajektorii inflacyjnej w strefie euro, ponieważ dzisiaj najciekawsze dane o inflacji płynęły ze strefy euro i była to inflacja PPI, czyli producencka za luty. Okazało się, że faktycznie spada ona dalej i jest to potwierdzane zachowaniem ceny gazu. Jak widzicie na tym wykresie, który jest w tle, to właśnie cena gazu jest głównym winowajcą tendencji na inflacji w Europie. Jeżeli cena gazu rośnie, rośnie także presja inflacyjna. Jak cena gazu spada, to momentalnie zaczyna spadać inflacja w Europie i to zjawisko było potwierdzane w lutym. Jak zobaczymy na tym wykresie, w marcu także średnia cena gazu na koniec miesiąca była niższa w końcu marca niż miało to miejsce w końcu lipca. Dlatego też prawdopodobnie jest ogromna, duża szansa, że inflacja w marcu producencka w Europie także będzie na niższych poziomach. Będziemy obserwować, co dalej się będzie działo. Natomiast imponująca jest projekcja, ten pokaz dezinflacji, która trwa na wskaźniku producenckiej inflacji w ujęciu tym średnioterminowym, jak widzimy na długoterminowym ujęciu od 1980 roku, jak bardzo dynamika dezinflacji przyspiesza. Jeszcze pod koniec poprzedniego roku inflacja producencka w strefie euro sięgała 40, prawie 50%, a teraz została zbita do około 13%. Natomiast moim zdaniem dopiero zejście poniżej 10% będzie nam tutaj zwiastowało naprawdę pozytywne zjawiska na procesach dezinflacyjnych, z dużą szansą na to, że to zjawisko będzie zamierało w kolejnych kwartałach. Jak te dane były względem prognoz? Widzimy, że były ciut niższe niż zakładała mediana prognoz, ale generalnie są te dane w cenach, więc nie miały większego przełożenia na zachowanie rynków finansowych. Natomiast najważniejszym wydarzeniem jest to, że dezinflacja postępuje, jest ona obserwowana tak na inflacji w ujęciu konsumenckim, jak na inflacji w ujęciu producenckim, bez względu na to, czy to jest Australia, czy to są kraje azjatyckie, czy też Stany Zjednoczone, czy Europa. Szczyt inflacji został ustanowiony mniej więcej na przełomie czerwca a października poprzedniego roku i także to zjawisko dezinflacyjne się nasila na całym świecie. Oczekiwania inflacyjne mierzone przez wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan, te oczekiwania inflacyjne na rok w przód pokazują, że konsumenci spodziewają się naprawdę mocnych spadków inflacji w kolejnych kwartałach i to zjawisko jest tutaj obrazowane przez ten wykres, który jest podany w tle. Odnosi się do danych, które były wczoraj pokazane. Natomiast dla nas bardzo ciekawe jest to, jakie będzie przełożenie inflacji przyszłej przez zachowanie ropy naftowej, która wczoraj dynamicznie ruszyła w górę po tym, jak OPEC Plus postanowił zmniejszyć produkcję ropy naftowej. Ropa naftowa utrzymuje się faktycznie w okolicach $80 i ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Natomiast na tym wykresie widzimy tutaj, jak projekcje bloombergowe pokazują, co może się stać z inflacją w sytuacji, kiedy ropa naftowa będzie na poszczególnych poziomach. I widzimy, że w sytuacji takiego scenariusza bazowego ma ona w okolicach czwartego kwartału tego roku dla Stanów Zjednoczonych, bo ten wykres jest dla Stanów Zjednoczonych, ale on mniej więcej obrazuje, jak ma inflacja zachowywać się na całym świecie. Ma pokazywać, że w okolicach czwartego kwartału będzie dno dezinflacji wynikającej z zachowania cen ropy naftowej czy też gazu ziemnego. I ten scenariusz bazowy został tutaj nakreślony. Natomiast jeżeli cena ropy naftowej będzie
w okolicach 78, 93 i $113 za baryłkę, to mamy alternatywne scenariusze inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych i widzimy, że dopiero przekroczenie przez ropę naftową i utrzymywanie się powyżej $100 pozwoli, że te procesy dezinflacyjne nie będą postępowały i że inflacja wróci do poziomów, które są teraz właśnie obserwowane na początku 2023 roku dla Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie także dla całego świata. Jeszcze raz przypomnę, inflacja w Europie jest napędzana przede wszystkim zmianami cen gazu, natomiast inflacja w Stanach Zjednoczonych jest przede wszystkim związana z zachowaniem ceny ropy naftowej, dlatego jest ona taka istotna i bardzo, ale naprawdę ważna, a sytuacja techniczna nam pokazuje, że w momencie tego tworzenia wpisu mamy atak na opory w okolicach $82-81 przez ropę WTI. I gdyby się okazało, że indeksy pokazują przełamywanie tych oporów, to w takiej sytuacji będzie ogromna szansa na to, żeby ruch w okolicach $100 miał miejsce. Na chwilę obecną wróciliśmy tylko do obrębu konsolidacji, która od końca listopada była tworzona na wykresie. No i drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, a jest to specjalny raport o tym, czy to koniec spadków ceny ropy naftowej, czy to naprawdę koniec spadków, czy Fed zacznie obniżać stopy procentowe, jakie może być przełożenie zachowania ropy naftowej na stopy procentowe, no i oczywiście co nam mówią inne wskaźniki makroekonomiczne o perspektywach gospodarczych i sytuacji bieżącej, gdzie dokładnie jesteśmy teraz na cyklu gospodarczym. Przypominam, ten materiał jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu. A jeżeli wrócimy do sytuacji międzynarodowej, to tą sytuację na ropie naftowej i perspektywach co do stóp procentowych badajmy poprzez pryzmat implikowanej stopy procentowej i widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych rynek wycenia 17 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, a to daje 69% prawdopodobieństwa, że 3 maja będzie następna podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych. Natomiast patrzymy na wycenę dla grudnia i tutaj mamy w cenie 45 punktów bazowych obniżek stóp procentowych od obecnych poziomów, czyli niecałe dwie obniżki, zwykłe ćwiartkowe kroki w polityce monetarnej są uwzględniane teraz przez rynek pieniężny, rynek przyszłej stopy procentowej dla Stanów Zjednoczonych, a dla strefy euro tutaj generalnie się nic nie zmienia. Po tych danych o inflacji, tak w ujęciu konsumenckim, jak i producenckim, cały czas rynek wycenia, że będzie w październiku tego roku szczyt cyklu i że rynek teraz dyskontuje 61 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych, czyli co najmniej jeszcze dwie podwyżki o standardowe 25 punktów bazowych. Z szansą na to, że będzie jeszcze jedna, czyli trzecia od obecnych poziomów. Amerykańskie obligacje walczą cały czas dzielnie o średnią 200-sesyjną, czyli poziom 3,45 na amerykańskich 10-latkach. Pomimo tego, że mamy zawirowania na ropie naftowej, perspektywy co do zmniejszenia oczekiwań co do obniżek stóp procentowych, to jednak indeksy giełdowe cały czas bardzo dzielnie idą w górę. Prawdopodobnie szykuje się atak na opory, czyli na maksima, które były pod koniec stycznia ustanowione na indeksie Standard & Poor's, czyli poziom 4200 punktów. Naprawdę ten poziom ma duże znaczenie. Natomiast moim zdaniem najciekawiej jest w Europie, gdzie dzisiaj indeks DAX potwierdza wyjście na nowe tegoroczne maksima i zdradza ochotę na atak na maksima wszechczasów, czyli te, które były ustanowione pod koniec 2021 roku. A przypominam, że z technicznego punktu widzenia ważniejsza jest szansa nawet na to, że pokonanie tych poziomów da ruch o kolejny 1000 punktów wyżej w okolicy 17 200 punktów i tam jest następny bardzo ważny długoterminowy opór. Dlatego też te dane o inflacji w Europie sygnalizują, że rośnie prawdopodobieństwo, że te dane są już w cenach, a rynek chce rosnąć. Lekceważy negatywne informacje i jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć. Tak mówi stare rynkowe powiedzenie, więc ewidentnie się to tutaj sprawdza. Widzimy, że brytyjskie spółki cierpią z powodu Brexitu, ponieważ ich wycena względem spółek analogicznych w strefie euro, czy też dla Stanów Zjednoczonych jest ewidentnie zaniżona. Natomiast
Odpowiedź na pytanie, czy hossa jest pewna w 2023 roku na giełdach papierów wartościowych. Naprawdę znalazłem niezwykle interesującą statystykę podlinkowaną dzisiaj przez blogi Bossa na Twitterze. Oczywiście statystyka odnosi się do indeksu Standard & Poor i co ona nam mówi? Że na przestrzeni ostatnich 70-80 lat, jeżeli indeks giełdowy Standard & Poor w pierwszym kwartale rósł o więcej niż 7%, to było 100% prawdopodobieństwa, że zakończy on także wzrostami w ujęciu dla całego roku. I był tylko jeden przypadek w 1987 roku, że wzrosty z pierwszego kwartału zostały skorygowane i generalnie indeks tak zakończył na plusie cały rok, ale był on niższy niż zamknięcie z pierwszego kwartału. Dlatego też te wnioski są niezwykle optymistyczne. Hossa według tej statystyki jest pewna i że w końcówce tego roku będziemy mieć do czynienia z wydźwiganiem indeksów giełdowych, że indeksy giełdowe pójdą w górę, a zobaczmy jaka jest mediana prognoz. Pokazuje nam, że indeks giełdowy Standard & Poor rośnie wtedy według mediany o 24, prawie 25%, a średnia to jest 23%. Naprawdę statystyka jest niezwykle optymistyczna, pozwala na duży optymizm i jeżeli będzie ona przez gospodarkę wzmacniana tym, że polityka monetarna będzie łagodzona, czyli będą obniżki stóp procentowych, to naprawdę moim zdaniem w tym roku jest ogromne prawdopodobieństwo, że się ta statystyka potwierdzi, a jak widzimy w tym roku indeks Standard & Poor w pierwszym kwartale wzrósł dokładnie o 7%, więc jest na bardzo dobrej drodze, żeby cały ten rok zakończyć wzrostami, żeby kontynuować tendencję wzrostową i żeby był to dobry rok dla inwestowania na rynku ryzyka. Jestem też ciekawy, czy hossa jest pewna na giełdach w 2023 roku i czy ta statystyka się potwierdzi. Będziemy do niej często wracać. Z innych ciekawych wydarzeń to obserwujemy, że amerykański dolar cofa się już o 10% od swoich ekstremów na indeksie dolarowym. Euro-dolar próbował przebić się przez ostatnie maksyma, ale na razie się to nie udało. Zobaczymy co dalej, ale na chwilę obecną nie widać jakichś negatywnych sygnałów. Natomiast moim zdaniem najciekawiej jest teraz na funcie brytyjskim, a przede wszystkim na kablu, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu rynek zaczyna wychodzić nad poziom 1,25, a kabel sygnalizuje wybicie nad opory, które były ustanowione w ostatnich miesiącach, a na wykresach oznaczać to także będzie utworzenie formacji przypominającej odwrócony RGR, odwróconą głowę z ramionami. Jeżeli faktycznie rynek uwierzy, że taka formacja powstanie, to dawałaby ona potencjał 20 figur ruchu w górę, czyli umocnienia funta brytyjskiego względem amerykańskiego dolara. No i moim zdaniem ta batalia o dzisiejsze zamknięcie i zamknięcie w tym tygodniu na rynku kabla będzie też niezwykle interesująca, ponieważ może rzutować na perspektywy dla tej pary walutowej na kolejne miesiące. Na rynkach finansowych obserwujemy spokój na rynku surowcowym, cena złota nie chce wybić się z konsolidacji, obserwujemy konsolidację na cenie miedzi, natomiast optymizm znowu pojawił się na Bitcoinie, natomiast jak widzimy mamy znowu konsolidację i być może teraz szturm, który może mieć miejsce na najbliższe opory, ma zwiększoną szansę na powodzenie z powodu zachowania indeksów giełdowych i popytu na ryzyko na całym świecie. Nie udaje się nawet zaatakować najbliższych wsparć. To jest sytuacja sprzyjająca popytowi na ryzyko, zachęcająca do tego, żeby w najbliższym impulsie wybić się już nad poziom $30,000 i ewidentnie Bitcoin zdradza ochotę na kontynuację ruchu w górę, ponieważ jak pamiętamy najważniejsze poziomy, czyli poziom $25,000, gdzie była średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, nawet nie jest trafiony w korekcie spadkowej, a to jest naprawdę bardzo optymistyczny sygnał dla tej kryptowaluty. I na koniec polskie aktywa są też bardzo spokojne. Euro-złoty zdradza raczej ochotę na aprecjację, umocnienie niż na osłabienie. Polskie obligacje są w miarę spokojnie, chociaż dominuje lekka podaż, rentowności rosną, a ceny lekko spadają, natomiast ten optymizm, który jest widoczny od października, jest widoczny także na spreadzie między włoskimi a niemieckimi papierami, a to jest także jeden z tych powodów, dlaczego
popyt na ryzyko na Europę Środkowo-Wschodnią rośnie. I na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która znowu zdradza ochotę, żeby indeks WIG20 przebił poziom 1800 punktów. Jeżeli tak się stanie dzisiaj, to sytuacja techniczna będzie niezwykle zachęcająca do tendencji, do kontynuacji ruchu w górę w kierunku ostatnich maksimów z dużą szansą, żeby je pokonać. Poziom 1800 punktów pełni rolę taką samą jak 1750 jeszcze kilka sesji wcześniej, natomiast sytuacja techniczna faworyzuje scenariusze prowzrostowe, a dzisiaj patrzymy, czy dojdzie do zamknięcia nad poziomem 1800 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, naprawdę wzrośnie szansa, że hossa na GPW wróci i że warszawska giełda także dołączy do giełd, gdzie może być hossa w całym 2023 roku. I w tym momencie oczywiście jeszcze raz zachęcam tych wszystkich do materiału specjalnego, który jest podlinkowany tam w opisie i link także w komentarzu, dotyczący tego, czy to koniec spadków ceny ropy naftowej, o perspektywach co do ropy naftowej, czy to przełoży się na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i co nam mówią inne wskaźniki makroekonomiczne. Przypominam, link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby kliknąć i żeby się zaznajomić z tymi materiałami, które pozwalają poszerzyć naszą wiedzę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Życzę dzisiaj stopy zwrotu.